Dzień dobry. Przedstawiam Wam dzisiaj niszczyciela klasy Sherman 203 mm. Są tutaj działko opracowany w latach 70. Tak on wygląda. Za chwilę dowiecie się więcej szczegółów. Jego sygnał, jego syrena na pokładzie. No jak stary parowóz, stare dobre czasy. Ale zobaczymy, jak ten okręt będzie się przedstawiał i zachowywał w bitwach. A w międzyczasie zapraszam Was do pooglądania materiału. Przechodzimy tutaj do rozmieszczenia pancerza. Zobaczcie, oto jest jego pancerz. Jest tutaj od 6 do 20 mm. Wystarczy, że Wam tylko tak pokażę. Nie będę pokazywał tutaj szczegółów. No wiadomo, jak niszczyciel. I słuchajcie, do tego żywotność tego niszczyciela jest 24900. Artyleria 203 mm. Mamy tutaj działka. Czas przeładowania 3 sekundy. Obrót wież o 180 stopni jest 6 sekund, rozrzut maksymalny 107 metrów, zasięg maksymalny, oczywiście bez kapitana i tutaj bez wyposażenia 12,3. Pociski mamy odłamkowo burzące, maksymalne uszkodzenia 2800, prawdopodobieństwo podpalenia celu 14%, zdolność penetracji do grubości pancerza 34 mm, prędkość wylotowa jest taka sama jak pocisków przeciwpancernych 899 metrów na sekundę i pociski przeciwpancerne zadają uszkodzenia 4900. Moi drodzy, mamy wyrzutnie torpedowe i posiadamy tutaj 4x1 i zobaczcie, zasięg tutaj jest tych torped 16,5 km, czas obrotu jest 7,2 sekundy, czas przeładowania 73 sekundy, maksymalny zasięg, tak jak mówiłem, 16,5 km, maksymalne uszkodzenie 17900, prędkość 66 węzłów i zasięg wykrywalności z kilometra 400 metrów. I zobaczmy, gdzie te wyrzutnie torpedowe znajdują się. Oto są właśnie te wyrzutnie torpedowe. Proszę bardzo, oto wyrzutnie torpedowe na tym niszczycielu. Do tego posiada również bomby głębinowe, maksymalne uszkodzenia 500 i tutaj liczba ładunków 2, bomby w ładunku jest tutaj 8 i czas przeładowania 40 sekund. I mamy obronę przeciwlotniczą. Mamy tutaj działa 2x2,76 mm. Do tego mamy 3x1 203 mm, to są właśnie te działa. No i słuchajcie, te działa są oto tutaj umieszczone. Przeciwlotnicze 76 mm. I mamy działa przeciwlotnicze 203 mm. No i słuchajcie, tutaj jeżeli chodzi o stałe uszkodzenia, to mamy 161, uszkodzenia oddziałów przeciwlotniczych średniego zasięgu to 77, prawdopodobieństwo trafienia jest 100%, zasięg ognia 4 km i tutaj jest uszkodzenia oddziału przeciwlotniczych dalekiego zasięgu i tutaj jest daleki zasięg 6,9, prawdopodobieństwo trafienia 100%. I teraz mamy oczywiście tutaj uszkodzenia po eksplozji 2240, liczba eksplozji pocisków w salwie 5, prawdopodobieństwa trafienia jest 100%, obszar działania od 3,5 do 6,9 km. I tutaj mamy uszkodzenia, wsparcie w sektorze priorytetowym, mamy 35%, czas działania 10 sekund i czas przygotowania również mamy 10 sekund. I słuchajcie, manewrowość tego niszczyciela to maksymalna prędkość 33,9 węzła, promień skrętu 680, czas przestawienia steru 5,3 sekundy. No i wykrywalność, słuchajcie, kamuflaż bez kapitana, bez wyposażenia wynosi 8. Z powierzchni wykrywalność z różnych poziomów zanurzenia od 0 do 3,8. Zasięg wykrywalności z powietrza 3,8. No i tutaj słuchajcie, wykrywalność po wystrzale z baterii głównej 12,3, wykrywalność w dymie po wystrzeleniu z głównych dział 4,6 km, wykrywalność okrętu ogarniętego pożarem 10 km.
No i tutaj mamy wykrywalność z różnych poziomów zanurzenia na głębokości peryskopowej 3,8 i tutaj słuchajcie, wykrywalność po wystrzale z baterii głównej mamy 7,9 i wykrywalność okrętu ogarniętego pożarem 6,8, ale tu chodzi o zasięg wykrywalności z powietrza. Tak to tutaj wygląda. Przejdźmy tutaj do zrobienia tego kapitana. Twórcy gry preferują, aby uzbroić ten okręt, zobaczcie, w te oto umiejętności. Już robimy. Tak jak tutaj wygląda. Ostatni bastion oczywiście musi być. Adrenalina także. Ekspert przeżywalności. No i będziemy mieli kamuflaż. Tutaj dałem kamuflaż. W tej chwili już jest 7,2. A mieliśmy 8. I mamy 7,2. No i tutaj bateria przeciwlotnicza. Opanujemy to. I przejdziemy od razu do wyposażenia tego oto niszczyciela. Słuchajcie, i teraz mamy tutaj modyfikacja głównego uzbrojenia. Mamy ochronę maszynowni. Mamy do tego modyfikacja systemów celowniczych 1. Tutaj mamy modyfikację pierwszego napędu. Mamy tutaj modyfikacja, czyli kamuflaż. I sprawdzamy, jak zaczniemy teraz zeszli na kamuflażu 6,5, a był 8. I teraz tutaj mamy modyfikacja trzeciej głównej baterii. Mamy założone. No i to właściwie tyle, moi drodzy. Mamy tutaj jeszcze PW, jakie powraca na sekundę, to plus 284 i tutaj mamy doładowanie silnika, prędkość maksymalna plus 15%. No i tak jak mówiłem, ochrona tutaj przeciwlotnicza, stałe uszkodzenia plus 100% i uszkodzenia od eksplozji pocisków plus 300%. No i tutaj jest czas działania sprzętu eksploatacyjnego 40 sekund, czas przeładowania 80 sekund i liczebność sprzętu jest 4. I to, moi drodzy, tyle na temat tego okrętu. W następnym odcinku pokażę Wam, a właściwie napiszcie w komentarzu, jaki okręt byście chcieli zobaczyć następny. No i dziękuję Wam za uwagę, no i do zobaczenia i do usłyszenia.